Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko! Każda grupa społeczna, każda organizacja, a może powinienem powiedzieć, każda zorganizowana grupa społeczna ma swoje jasne i ciemne strony. O każdej krążą plotki i opowieści powielane z pokolenia na pokolenie. Haitańczycy mają swoje lalki voodoo i biały proszek. Rumunia ma swojego Drakulę i osikowy kołek. Banksterzy mają swoje Illuminati, a prezes ma swojego kotka. A co mają motocykliści? Motocykliści mają swoją linkę na szyję. Linkę na szyję? Skąd to się wzięło? I po co motocykliście linka na szyję? Nie wiecie? Ja też nie, ale słyszałem to i owo, dlatego w tym filmie powiem wam, co ja usłyszałem od starszyzny plemiennej na temat pętli śmierci i do czego stosowali ją najstarsi Indianie. Zapraszam na film! Pętla śmierci, bo tak nazywana jest ta linka. Z reguły jest ona stalowa, motocykliści wiążą ją sobie wokół szyi, a drugi koniec jej przywiązują do kierownicy czy ramy motocykla. Ręka w górę w komentarzu, kto słyszał o czymś takim. Jak już podnieśliście, to napiszcie również proszę, jak wielu z was widziało, aby choć jednego z motocyklistów, który takie coś miał faktycznie na szyi. No i co? Jeszcze nie czytałem komentarzy, ale domyślam się, że podobnie jak ja, legendę każdy zna, ale podobnie jak z Drakulą, nikt tej linki nigdy nie widział. Z pętlą jest tak, że w grupie motocyklistów z reguły przy wieczornym piwku czy innym trunku wychodzi ten temat i rozpełza się na długie i zawzięte konwersacje. To, co możemy na takich sabatach motocyklistów usłyszeć, to to, że są tacy twardziele, co tak zasuwają swoimi maszynami, że boją się, że w przypadku jakiegoś niepowodzenia, czytaj wypadku, zostaną warzywami lub będą umierać w agonii. Więc linka bardzo dobrze rozwiązuje ten problem. Zero-jedynkowe podejście do tematu, albo się uda, albo mnie nie ma. Brutalne i drastyczne. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie ten czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. A jak jest faktycznie z tą pętlą śmierci? Nie pętla śmierci, a zapewne linka zrywka, która w przypadku jakiegoś wypadku ma natychmiast odciąć zapłon w motocyklu, aby nie doszło do dalszych zniszczeń. Coś pewnie jak w skuterze wodnym, to na pewno wszyscy widzieli. Zresztą większość motocyklistów, która zaliczyła glebę, to właśnie robi, czyli szybko wstają, cali poobijani i podbiegają do leżącego motocykla, aby przekręcić kluczyk i wyłączyć nasze maleństwo. A że motocykliści jeżdżą szybko, to ktoś mógł taką zrywkę zobaczyć, jak pędził ktoś Arłanem przez Gdańsk. Później opowiedział w pracy, że widział ziomka na motocyklu, co miał jakąś linkę przypiętą. Ten z kolei w domu dla swojej żony mówi, że motocyklista był przypięty do motocykla jakąś stalową liną. A żona potem idzie do pracy i mówi, że facet na Kartuskiej chciał się zabić, bo drutem oplątany jechał motocyklem. I tak dalej. Plotka, głuchy telefon, nie do powiedzenia i mamy miejską legendę. Potem dzieciaki patrzą na mnie, jak stoję na światłach i szukają, gdzie ja mam swoją linkę. Ale żeby nie było, nie wzięło się to zapewne znikąd. Widziałem różne dziwactwa w swoim życiu i śmiem twierdzić, że jest gdzieś na świecie grupa ludzi, która z takową pętlą śmierci jeździ i ją stosuje. Czy to dobrze, czy źle? Nie mnie to oceniać. Każdy jest za siebie odpowiedzialny. Jedni zakładają linkę na szyję, a ja nagrywać jeżdżę ubrany na zdrabkę. Ot taki szalony jestem. Ale na poważnie, czy widziałem kiedykolwiek w całym moim życiu choćby jedną osobę z tą linką? Nie. Ale historii o koledze ciotki szwagra słyszałem z 1000. Podobnie zapewne jak wielu z was. Ile z nich jest prawdą, to jedynie najstarsi szamanie wiedzą. Ale jedno jest pewne. Nawet jeżeli cała ta historia z pętlą śmierci została stworzona przypadkiem przez jakieś przekręcone opowieści, to na pewno znalazły się osoby, które po wysłuchaniu takiej historii nie wytrzymały i wsiadły na moto z taką właśnie pętlą na szyi, aby ją przetestować na sobie.
tym samym sprawiając, że legenda się potwierdziła. Choć osobiście to jest trochę tak jak z kotem Schrödingera. Niby wszyscy wiemy, że jest taka legenda, ale dopóki ktoś tego nie zobaczy osobiście, tej linki, to jest tylko legenda. No i mam nadzieję, że Wam trochę objaśniłem, co to ta pętla śmierci. Jeździcie bezpiecznie, szerokości na drodze i pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli film Wam się spodobał. Na razie, cześć!